Minister finansów Rosji mówi prawdę. Implozja naftowa pozbawia Rosjan przyszłości. Polacy mają poparcie USA w staraniach o paliwociąg NATO. Niemcy rozmawiają z Chinami o rosnącej zależności. Jest 28 maja 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Implozja naftowa pozbawia Rosję przyszłości. Rosyjski minister potwierdza. Minister finansów Władimira Putina oficjalnie przyznaje, w Rosji trwa implozja naftowa, a zachodnie sankcje i ukraińskie drony zmuszają Moskwę do wyprzedaży surowców poniżej kosztów. Nie pomaga nawet wojna w Iranie. Rosyjski szef resortu finansów Anton Siluanow udzielił wywiadu gazecie Komersant. Wynika z niego, że przychody naftowe Rosji spadają, a podstawy konkurencyjności ropy rosyjskiej na świecie zanikają przez sankcje zachodnie oraz odwrót klientów. Siluanow głosi tezę, że budżet rosyjski uniezależnia się od ropy naftowej. Dochody niezwiązane z ropą i gazem stanowią obecnie około 80% przychodów budżetu federalnego. Chociaż minister przekonuje, że to skutek reform gospodarczych oraz rozwoju sektorów niezwiązanych z surowcami, to sam podaje kluczową przyczynę, jak spadek cen ropy Urals do nawet $40 za baryłkę w minionym roku. Należy również wziąć pod uwagę, że w miarę wyczerpywania się łatwo dostępnych zasobów ropy rośnie udział rezerw trudnych do odzyskania, przyznaje minister Siluanow. Chodzi o to, że stare, łatwo dostępne złoża się wyczerpują, a Rosjanie muszą sięgać po nowe, trudniejsze do wydobycia, a przez to mniej rentowne. To wizja długofalowego spadku konkurencyjności ropy z Rosji, wzrostu jej ceny w stosunku do alternatywy i utraty rynku na rzecz tańszej konkurencji. Warto przypomnieć, że sankcje zachodnie jeszcze od nielegalnej aneksji Krymu w pierwszym rzędzie biły w ten aspekt, uderzając m.in. w wydobycie ze złóż niekonwencjonalnych oraz morskich, utrudniając transfer technologii i kapitału potrzebnych do ich eksploatacji. Siluanow deprecjonuje także znaczenie wojny w Iranie. Podnosi ona cenę Urals do nawet $100 za baryłkę, ale zdaniem ministra nie jest to podstawa do rewizji założeń budżetu rosyjskiego uzależnionego od średniej ceny baryłki. Bazowa cena ropy jest parametrem długoterminowej polityki fiskalnej, dlatego dyskutowanie o jej wartości dla każdego konkretnego roku nie jest do końca dokładne. Jeśli jest ona korygowana corocznie, cele reguły fiskalnej ulegają zatarciu. Mówimy o bazowym poziomie cen ropy w perspektywie długoterminowej, 10 lat lub dłużej, mówił Siluanow. Musimy podchodzić do ustalania bazowej ceny ropy ostrożnie, z dawką konserwatyzmu. Ogólnie rzecz biorąc, musimy budować nasz finansowy margines bezpieczeństwa, w przeciwnym razie nasi przyjaciele, w cudzysłowie, nieuchronnie to wykorzystają, ostrzega Rosjanin. Przyznaje, że, cytuję, budżet nie odczuł jeszcze korzyści płynących z wojny na Bliskim Wschodzie. Zdradza też pewien sekret. Pomimo nominalnie wyższej ceny ropy, sankcje oraz ataki dronów Ukrainy podnoszą ryzyko na tyle, że Rosjanie sprzedają ten surowiec poniżej cen rynkowych. W obliczu podwyższonych napięć geopolitycznych i rosnącej presji na infrastrukturę logistyczną, cena sprzedaży netto rosyjskiej ropy pozostaje poniżej cen światowych. Jest mało prawdopodobne, aby sytuacja uległa znaczącej poprawie lub zmniejszyła powiązane koszty w najbliższej przyszłości, mówił Siluanow w Komersancie. Wojna w Iranie może wręcz zaszkodzić Rosji długofalowo. Niestabilność na Bliskim Wschodzie przyspiesza transformację energetyczną u konsumentów, a ewentualny brak koordynacji wewnątrz OPEC+ może doprowadzić do załamania cen ropy. Przetrwają tylko firmy z najniższymi kosztami produkcji, a Rosjanie cały czas je podnoszą przez implozję naftową. Złoża trudne do wydobycia odpowiadają obecnie już za 60% podaży w Rosji. Nie mają zaś Rosjanie do dyspozycji technologii, jak producenci rewolucji łupkowej w Stanach. Program tzw. substytucji importu nie przyniósł przełomów pomimo dekady jego stosowania w odpowiedzi na sankcje. Jest także zagrożenie egzystencjalne wynikające z destrukcji popytu oraz zmian strukturalnych na rynku przez kryzys paliwowy wywołany wojną w Iranie. Na przykład potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego skłania konsumentów do przechodzenia na inne źródła energii, podczas gdy załamanie koordynacji między krajami eksportującymi mogłoby doprowadzić do gwałtownego spadku cen ropy i przetrwania firm o niższych kosztach produkcji, mówi Siluanow. Chodzi m.in. o erozję porozumienia naftowego OPEC+, wobec faktu, że Emiraty opuściły kartel OPEC, a Irak chce maksymalizować eksport ropy w odpowiedzi na wzrost cen baryłki.
Rosjanie liczą zatem, że po zakończeniu wojny w Iranie cena baryłki Urals wróci znów w okolice $40, a rosyjski sektor naftowy będzie miał coraz większy problem z konkurencją. Ważne jest, aby mądrze wykorzystać obecną sytuację, uzupełniając Narodowy Fundusz Dobrobytu, radzi minister finansów Rosji. Jego zdaniem górka cenowa powinna służyć odbudowie tego funduszu finansowanego petrodolarami, aby służył w czarnej godzinie. Fundusz Bogactwa Narodowego Rosji urósł na wartości ze 165 miliardów w marcu tego roku do 176 miliardów dolarów w kwietniu, dzięki skokowi cen ropy wywołanemu wojną w Iranie. Wcześniej systematycznie malał. Przychody Rosji ze sprzedaży gazu i ropy w maju mają wzrosnąć do 9,8 miliardów dolarów, czyli o 39% rok do roku. Będą jednak o 17% niższe przez opłaty podatkowe sektora opłacane cyklicznie. Ta krótkoterminowa górka zamazuje jednak rzeczywisty obraz. Zgodnie ze słowami ministra finansów Rosji, inwazja na Ukrainie, obrona Ukraińców z użyciem dronopadu oraz reakcja świata zachodniego w postaci sankcji mogą sprawić, że implozja naftowa długofalowo podważy pozycję Rosji na rynku ropy. To zagrożenie dla systemu władzy na Kremlu. Czas na pozostałe wieści, czyli przegląd informacji pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Na początek Polska. Paliwociąg do przodu. USA popierają w NATO nasze stanowisko, mówi nam uczestnik niedawnych rozmów Polski w Białym Domu. Jednym z tematów było poparcie budowy paliwociągu NATO z Niemiec do rafinerii płockiej. Potrzebna jest decyzja Rady Atlantyckiej, a Polacy zabezpieczyli już też wsparcie Niemiec. Więcej na stronie energydrink.today. Więcej gazu. Prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc podczas konferencji w Gdańsku zadeklarował, że gaz będzie fundamentem dalszej transformacji i zapowiedział wzrost mocy zainstalowanej w technologiach gazowych o około 20 tysięcy MW. Postrzegamy gaz jako paliwo nie tylko przejściowe, ale przede wszystkim kluczowe, podkreślił prezes Hinc. Niezbędne elektrownie. Polska Grupa Energetyczna planuje aktualizację strategii w trzecim kwartale 2026 roku i jej dalszy cykliczny przegląd. Chce zarządzać nierentowną, lecz niezbędną dla stabilności systemu energetyką konwencjonalną, która po 2028 roku będzie wymagać wsparcia. 2 lata. Grupa Enea stawia na rozwój OZE i po ubiegłorocznych akwizycjach w kolejnych miesiącach skupi się na własnych projektach oraz integracji technologii magazynowania. Ta spółka planuje rozwój hybryd oraz magazynów działających niezależnie. Wszystko to w 2 lata. Rezerwa węglowa. Elementem budowy odporności energetycznej państwa mogłoby być trzymanie z bronią u nogi kilku bloków węglowych, aby przywracać je do pracy w razie potrzeby, mówi Grzegorz Onichimowski, prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Parkiecie. To powrót do tzw. koncepcji rezerwy węglowej. Teraz wieści z Europy. Łotwa się broni. Łotysze wzmocnią obronę przeciwdronową po incydencie z wlotem kilku takich urządzeń na terytorium tego kraju w związku z inwazją Rosji na Ukrainie z 7 maja. Incydent doprowadził do pożaru zbiornika paliw. Zostaną rozmieszczone grupy żołnierzy z dronami pozwalającymi strącać wrogie jednostki. Obrona przemysłu. 6 krajów unijnych, w tym Polska, opowiada się za zamrożeniem ilości darmowych uprawnień do emisji CO2 w celu ochrony przemysłu energochłonnego. Komisja chciała zmniejszać ich ilość. Argument energochłonnych to wzrost cen energii i surowców przez wojnę w Iranie. Zależność od Chin. Minister gospodarki Niemiec odwiedziła Chiny i wezwała do otwartej współpracy. Rośnie nierównowaga handlowa. Według minister eksport z Niemiec do Chin spadł o 10% w 2025 roku do wartości 80 miliardów euro, a import z tego kraju wzrósł wartością do około 170 miliardów euro. Chińczycy eksportują surowce oraz zielone technologie. Jeszcze wieści ze świata. Kontrowersyjne dane. Najnowsze dane o emisji CO2 z Chin sugerują wzrost emisji w całej gospodarce o 7% od 2020 do 2025 roku. Jednak nowa metodologia w najnowszym planie 5-letnim może ukrywać faktycznie większą emisję. Są obawy o przejrzystość danych. Nowa stara zależność. Według Ember połączenie fotowoltaiki z magazynami energii stało się tańszą alternatywą wobec paliw kopalnych i energetyki jądrowej w regionach o wysokim nasłonecznieniu. Jednak Międzynarodowa Agencja Energii ostrzega, że w tej branży dominują Chiny. Paradoks irański. Turcja kupuje najmniej ropy z Rosji od 1,5 roku. Sprowadziła w maju 161 tysięcy baryłek dziennie, czyli prawie 2 razy mniej niż rok wcześniej. Była przyzwyczajona do przeceny, która znikła przez wojnę w Iranie. Rosyjski Urals bywa teraz droższy od Brent nawet o $8.
Nowa eskalacja. USA zaatakowały 27 maja cele na terytorium Iranu. Jest to dowód eskalacji pomimo rozmów o układzie kończącym wojnę. Prezydent USA zagroził Omanowi, że będzie musiał go, cytuję, wysadzić, jeśli razem z Iranem wprowadzi opłaty za przekraczanie cieśniny Ormus. Ropa Brent podrożała do około $95 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.